Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj przepyszne ciasto Monte, inspirowane popularnymi deserami i batonikami. Efektowne i szybkie w przygotowaniu. Do wykonania tego pysznego ciasta potrzebne będą jajka, cukier, mąka, orzechy laskowe, olej, proszek do pieczenia, herbatniki, śmietanka kremówka, serek mascarpone, cukier puder, kakao i żelatyna. Zaczynamy od przygotowania orzechów. Prażone orzechy laskowe przesypujemy do blendera i rozdrabniamy na drobno. Oczywiście orzechy mogą być dowolne. Może być również mieszanka orzechów. Następnie przygotowujemy biszkopt. Do czystej i suchej misy wbijamy 4 jajka. Wsypujemy pół szklanki cukru i jajka z cukrem ubijamy mikserem przez około 10 minut. Jajka miksujemy dotąd, aż masa będzie puszysta, jasna i gęsta. Do ciasta wlewamy 3 łyżki oleju i krótko miksujemy. W tym czasie można już piekarnik nagrzewać do 175 stopni. Do puszystej już masy jajecznej partiami przesiewamy pół szklanki mąki, ewentualnie z 1 łyżeczką proszku do pieczenia. Bardzo delikatnie, ale dokładnie mieszamy, tak aby nie było grudek mąki. Wsypujemy pół szklanki zmielonych orzechów i ponownie delikatnie mieszamy. Ciasto wykładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Wyrównujemy powierzchnię ciasta i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 175 stopni. Biszkopt pieczemy 20-30 minut do suchego patyczka, grzanie góra-dół. Upieczone i wystudzone ciasto obracamy na drugą stronę i z powrotem wkładamy do blaszki. Biszkopt nasączamy wodą z cytryną. A teraz kolej na krem. Do 2 szklanek wsypujemy po 1 płaskiej łyżce żelatyny i do każdej szklanki wlewamy mniej więcej po połowie szklanki wrzącej wody. Mieszamy do rozpuszczenia żelatyny i odstawiamy do wystudzenia. Następnie do wysokiego naczynia wlewamy zimną śmietanę kremówkę, wsypujemy 3 łyżki cukru pudru i zimną śmietankę ubijamy. Po chwili dodajemy połowę serka mascarpone i razem ubijamy na sztywno, na wysokich obrotach. Na koniec dodajemy żelatynę.
Jeśli żelatyna jest jeszcze ciepła, hartujemy ją kilkoma łyżeczkami zbitej śmietany. Mieszamy i wlewamy do pozostałej śmietany. Jeszcze chwilę miksujemy do połączenia składników i gotowe. Jeśli krem zaczyna szybko gęstnieć, można od razu wykładać na ciasto, ale w sposób, który za chwilę pokażę. Następnie przygotowujemy drugi krem. Do wysokiego naczynia wlewamy dobrze schłodzoną śmietankę kremówkę, wsypujemy 3 łyżki cukru pudru, 2 łyżki kakao, przekładamy pozostałą połowę serka mascarpone i wszystko razem ubijamy na sztywno. Na koniec wlewamy wystudzoną, ale płynną żelatynę. Chwilę jeszcze miksujemy i krem czekoladowy jest gotowy. Krem będziemy wykładali na ciasto w taki sposób, aby powstały pasy kremu czekoladowego i śmietankowego. Można to zrobić za pomocą worka cukierniczego lub po prostu łyżką. Kremy przekładamy do worka cukierniczego. W tym celu końcówkę worka przecinamy tak, aby powstał szeroki otwór. Krem wyciskamy na ciasto i można to zrobić od razu na przemian. Pas kremu kakaowego i pas kremu jasnego. Ja wycisnęłam najpierw pasy kremu kakaowego, ponieważ krem zaczął szybko tężeć. Następnie wycisnęłam pasy kremu jasnego. Jeśli kremu jeszcze zostało, pogrubiamy nasze paski. Na koniec wyrównujemy powierzchnię obu kremów. Na krem kładziemy warstwę herbatników i herbatniki dociskamy. Herbatniki lekko nasączamy wodą z cytryną. Wierzch ciasta oblewamy polewą czekoladową. Ja dodatkowo udekorowałam zmiksowanymi orzechami. Gotowe ciasto wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc. Polecam gorąco. Ciasto jest przepyszne i efektownie wygląda. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!